Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Kia Sorento. I na początek historia modelu. Historia, która nie jest długa, bowiem pierwsza generacja Sorento została zaprezentowana 22 lata temu, czyli w 2002 roku. Kolejna, druga generacja, została pokazana w 2009, a trzecia w 2014. Obecnie mamy czwartą generację, którą pokazano w 2020 roku, a w zeszłym roku, czyli 2023, auto przeszło odświeżenie. I tym samym dochodzimy do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli do najnowszego, odświeżonego Sorento. I to odświeżenie jest moim zdaniem tak duże, że spokojnie można by pomyśleć, że jest to nowa generacja. No zobaczcie, teraz macie na ekranie wersję przed i po odświeżeniu i różnice są jednak duże. I co ważne, już wersja przed liftingiem była bardzo ładnym autem, ale teraz moim zdaniem jest jeszcze lepiej. Naprawdę, niewiele trzeba było, żeby Sorento stało się jednym z najładniejszych SUV-ów obecnie oferowanych na rynku. Fakt, z daleka można się lekko pomylić i pomyśleć, że jest to Bentley czy Rolls-Royce, ale to chyba tylko zaleta, a nie wada. Producent postanowił z przodu upodobnić Sorento do innych modeli ze swojej gamy, dając mu charakterystyczną sygnaturę świetną i to było strzałem w dziesiątkę. Auto wygląda sportowo, ale i nowocześnie. Zresztą, podobnie jest z tyłu, choć tutaj zmian jest dużo mniej, ale i nawet z tej perspektywy nowe Sorento to bardzo ładne auto. I nadal całkiem spore. Wymiary Sorento to 4 metry 81 cm długości, 1,90 m szerokości oraz 1,70 m wysokości. Rozstaw osi to 2,81 m, a prześwit 17,5 cm. Czyli jak teraz widzicie, wymiary są niemal takie same jak przed liftem, różnica to 5 mm dłuższy nadwozie ze względu na inne zderzaki. Bagażnik również jest taki sam, ale zanim o nim, to ponarzekam na beznadziejne miejsce do otwierania kufra, które jest za nisko. Ja wiem, że można otworzyć z kluczyka, czy kufer nawet sam się otwiera, jak mamy system bezkluczykowy, ale wtedy trzeba chwilę poczekać. Jak ktoś lubi po prostu to kliknąć, to powinno być wyżej przy tablicy, a nie tutaj na dole. Zresztą, producent sam się chyba ogarnął, że jest to słabe do odnalezienia, bo nawet dodał naklejkę, gdzie trzeba klikać. A sam bagażnik ma pojemność 179 litrów. Tak, tylko 179, a to dlatego, że Sorento ma 3 rzędy siedzeń, stąd też taki mały bagażnik. Swoją drogą, teraz już po lifcie mamy tylko 3 rzędy, a przed liftem wydawało mi się, że była wersja 5-osobowa. No chyba, że coś pomyliłem. I w tym bagażniku jest drugie dno, gdzie na przykład jest dedykowane miejsce na roletę, co jest akurat super. Jest też tam miejsce na klucze czy podnośnik, żeby wymienić koło, a jak szukacie koła, to jest schowane pod podwoziem i jest to koło dojazdowe. Składamy fotel i wtedy mamy już naprawdę duży kufer, który ma 813 litrów i jedną wadę. Otóż jak widzicie, ja mam 2 fotele w drugim rzędzie i wtedy część bagaży możemy wlecieć do środka. Przydałoby się to czymś zasłonić. A, i oczywiście Sorento jest też w wersji z normalną kanapą w drugim rzędzie, czyli mamy 3 fotele. Miło za to, że roleta ma 2 miejsca, gdzie ją możemy właśnie włożyć, dzięki czemu pasażerowie w drugim rzędzie mogą położyć nieco bardziej oparcie kanapy. W bagażniku znalazłem też haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, czy z tego poziomu złożymy ten właśnie drugi rząd. Po złożeniu mamy niemal idealnie płaską powierzchnię o przestrzeni ponad 1900 litrów. To wskakujemy do trzeciego rzędu. No tutaj raczej nikt nie będzie zdziwiony, że są to miejsca raczej dla dzieci i to takich mniejszych. Chociaż i na upartego, dorosły o wzroście tak do 175 do 180 cm powinien się tu zmieścić, z tym, że trzeba pamiętać, że siedzimy niemal na podłodze, więc kolana taka osoba ma no niemal na wysokości klatki piersiowej. Drugi rząd jest przesuwny, więc miejsca na nogi jest sporo, gorzej z tym na głowę. A przypominam, mam 186 cm wzrostu. Miło za to, że są oddzielne nawiewy i to z możliwością regulacji z tego poziomu, a także są złącza USB. Dobra, to pora usiąść w drugim rzędzie. Tutaj, tak jak mówiłem, jest bardzo wygodnie, bo fotel ma regulację zarówno oparcia, jak i odległości od fotela przed nami. Dodatkowo mamy oddzielne podłokietniki, no piękna sprawa. Są też nawiewy, niestety bez możliwości ustawienia temperatury czy chociażby nawiewu, a to jest o tyle dziwne, że przecież w tym rzędzie z tyłu takie coś jest.
Poza tym jest podgrzewana kanapa, USB ukryte w fotelach przed nami, z tyłu można też sterować fotelem pasażera, są rolety w oknach, szyberdach czy piano black na drzwiach. I z tym szyberdachem jest jeden problem, o którym powiem później. Teraz skakujemy na przód. I tutaj ciekawostka. Fotele mają dodatkowe, rozkładane podparcie pod nogi i można fotel rozłożyć w taką półleżankę. To jest idealna funkcja, jak chcemy się zdrzemnąć, więc gdyby to był elektryk, można by wygodnie spać na ładowarkach. Sam fotel z przodu jest wygodny i długa podróż nim nie jest straszna. I zarówno fotel, jak i kierownica w opcji mogą być elektrycznie regulowane. Pora więc na deskę rozdzielczą. I tutaj ponownie zmiany są tak duże, że można powiedzieć, że jest to nowa generacja. Inne nawiewy, inne ekrany, układ przycisków, no poważnie, to wygląda jak inne auto. Teraz na górze macie starą deskę, a na dole nową. Widać sporo różnic, prawda? I jak mam być szczery, to są chyba dobre zmiany. Nadal fizyczne przyciski od audio czy klimy, a deska jest jakby bardziej czytelna. Oczywiście, wolałbym jakby ekrany były wbudowane, ale niestety, taka już dziś moda i większość producentów stosuje te dwa tablety połączone w jeden. No mi to się nie podoba. Nowe Sorento ma też panel od sterowania kilkoma rzeczami naraz, w sensie, że możemy przestawić, czy chcemy tutaj operować klimatyzacją, czy na przykład multimediami. Moim zdaniem wygodne rozwiązanie, bo ja i tak ciągle miałem włączony tutaj panel z klimatyzacją, a pozostałe opcje operowałem z kierownicy lub z ekranu. A sam ekran działa w miarę dobrze, choć jak zaraz zobaczycie, czasami miewa jakieś dziwne opóźnienia z tą belką górną. Poza tym większość funkcji działała w miarę płynnie i szybko, chociaż zdarzały się pojedyncze przycięcia. Z ciekawostek, to auto jest wyposażone w interkom, przez co łatwiej można rozmawiać z trzecim rzędem. Fajne. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają dwa motywy i kilka kolorów w zależności od trybów jazdy. Jest tam też oczywiście rozbudowany komputer pokładowy, można tutaj odpalić mapę czy obsługiwać multimedia. Sorento ma też trzeci ekran w opcji, jakim jest cyfrowe lusterko wsteczne. To oczywiście można wyłączyć, chociaż ma to swoje plusy. Na przykład nikt nam nie zasłoni widoku w tym lusterku. No i w nocy też jest bardziej czytelne. Sorento ma też bajer, jakim jest zdalne wyjeżdżanie czy wjeżdżanie z miejsca parkingowego, chociaż mnie bardziej zaintrygowało to, czyli kluczyk fizyczny przyczepiony oddzielnie do kluczyka. Przecież to zawsze było w środku. Dziwne i bez sensu, że musimy nosić dwie rzeczy. Dobra, to pora sprawdzić spasowanie i materiały. Jak słyszeliście, pojawiają się skrzypnięcia z okolic listwy na desce oraz z konsoli środkowej oraz część plastików jest średniej jakości, ale tragedii nie ma. Szkoda tylko, że jest sporo piano black. Dobra, to pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską do oferty wrócił ponownie turbodiesel 2,2 litra. Wrócił, bowiem przez chwilę był obecny w tej generacji na naszym rynku, ale później zniknął i zostały tylko silniki benzynowe 1.6 turbo w hybrydach. A skoro wrócił, to właśnie diesla wziąłem do testu. Tak on brzmi.
Nie wiem, czy to dobrze słychać, ale silnik ma naprawdę wysoką kulturę pracy jak na diesla. I co ważne, w kabinie również jest ledwo słyszalny. Niestety nie oznacza to, że w kabinie jest idealnie cicho, bo powyżej 120 zaczyna lekko szumieć. I moim zdaniem szumi właśnie od tego szyberdachu, o którym mówiłem wcześniej, dlatego ja bym nie brał tej opcji. No, co prawda kabina świetnie wygląda z nim, bo jest jaśniej, a w ciepłe dni można łatwo wywietrzyć i schłodzić wnętrze, ale jednak w trasie szumi. Wracając jeszcze do silnika, to teraz jednostka ma 193 konie, a przed odświeżeniem było 202. Niestety przełożyło się to też na przyspieszenie, bo było 9,2 sekundy, a teraz jest 9,7 sekundy. Pora więc sprawdzić, czy to prawda. Wynik to 9,3 sekundy, czyli jednak bliżej tego, co było kiedyś. I co ciekawe, wynik taki jest, jak ruszamy bez hamulca, po prostu gaz do dechy z miejsca. Blokowanie z hamulca oznacza 9,4 sekundy. Nie ma też różnicy, jaki tryb jazdy wybierzemy, zawsze czas to 9,3 lub 9,4 sekundy. Nie jest źle. Auto poza trybami jazdy ma też tryby terenowe, ponieważ Sorento ma napęd na 4 koła. Napęd to dołączona konstrukcja, gdzie dołącza nam się tył i jak jedziemy spokojnie, to mamy 100% napędu naprzód. Tryby jakie są do wyboru to śnieg, błoto i piasek. Warto jednak dodać, że można kupić Sorento z napędem tylko naprzód, występuje ono tylko w silniku benzynowym 1.6 połączonym ze zwykłą hybrydą. I tam w opcji też jest 4x4. Ani tryby jazdy, ani tryby terenowe nie wpływają za to na właściwości jezdne, auto nie ma adaptacyjnego zawieszenia, ani pneumatyki, ale moim zdaniem to nie wada. Zawieszenie jest naprawdę dobrze zestrojone, auto jest komfortowe, ale nie kładzie się na zakrętach, a do tego układ kierowniczy jest naturalny i czuć dobrze, co się dzieje pod kołami, jest naprawdę przyjemnie. To, co jednak jest do poprawy, to adaptacyjny tempomat, który moim zdaniem czasem się gubi, a także i wykrywanie znaków, które notorycznie mi wykrywało znaki nie wiadomo skąd. Dobrze, że piszczenie od systemu ISA, czyli sygnał dźwiękowy o przekroczeniu prędkości, można szybko wyłączyć jednym kliknięciem na kierownicy. A co do osiągów, to warto też dodać, że Sorento zawsze występuje z automatem, gdzie benzynowe odmiany mają klasyczną 6-biegową przekładnię, a diesel ma 8-biegowy automat i to dwusprzęgłowy. Niestety ten automat opóźnienie przy reakcji. Czuć niestety zwłokę, na szczęście auto ma spory moment, bo 440 Nm, a to oznacza, że nie zawsze jest potrzebny wciskać do oporu, czasem wystarczy mocniej wcisnąć gaz i auto bardzo ładnie przyspiesza. Kolejny problem z tym automatem jest taki, że jak jedziemy na tempomacie, powiedzmy 140, jest byle jakie wzniesienie, to auto już redukuje z 8 na 7, mimo że obroty są powyżej 2000 obrotów na tej 8. Dziwne. Naprawdę, tutaj wydaje mi się, że trzeba to przeprogramować. Ale wracając do osiągów, to uważam, że takie 190 koni w takim aucie jest wystarczające. Samochodem bez problemu się sprawnie wyprzedza, czy szybko rusza z miejsca i to z 4 osobami na pokładzie i bagażami. Przy tym wszystkim auto w miarę akceptowalnie pali. W mieście minimum to 10 litrów, ale na trasie przy 120 będzie to około 6,7 litra, a przy 140 no zbliżamy się do 9. Nie są to super wyniki, ale pamiętajcie, że jest to spore i ciężkie auto. Masa Sorento to 1820 kg. Bak paliwa to 67 litrów, a to oznacza, że da się w trasie zrobić nawet i 1000 km, o ile nie przekraczamy 120. Moje średnie spalanie z trasy 1500 km to równe 8 litrów, gdzie w tym jest około 150 km kręcenia się po miastach, a reszta to trasa Warszawa, Bratysława, Wiedeń, Warszawa. Aha, i te wszystkie wyniki spalania to są z 4 osobami na pokładzie i bagażami.
Sorento może też pociągnąć przyczepę o masie do 2,5 tony. I ta przyczepa to duża przewaga diesla nad wersjami benzynowymi, bo pozostałe dwie jednostki w Sorento to 1.6 turbo, jedna to zwykła hybryda HEV, a druga to plug-in i obie te hybrydy mogą pociągnąć tylko 1100 kg. Swoją drogą, moce dla tych hybryd również spadły po lifcie, bo przed liftem silnik spalinowy miał 180, a teraz mamy 160 koni. Łączna moc układu zwykłej hybrydy to 215 koni, a PHEV 253 konie i tu jest kolejno 15 i 12 koni mniej niż przed liftem. A, i oczywiście w Stanach mają na przykład silnik benzynowy 2,5 turbo, 281 koni, co prawda to tylko 4 cylindry, no ale zawsze lepiej niż 1.6 turbo. Pora więc na cennik. Tu niestety tanio nie jest i podstawowe Sorento z silnikiem 1.6 w hybrydzie o mocy 215 koni i napędem naprzód kosztuje 223 tysiące złotych. Dopłata do 4x4 to 10 tysięcy złotych. Jak chcemy wersję plug-in, to jej cena zaczyna się od 246 tysięcy złotych, a testowany diesel startuje od 242 tysięcy złotych. Startuje, bo ja miałem najbogatszą odmianę z każdym dodatkiem, która kosztuje 289 tysięcy złotych w podstawie, a jak dodamy lakier i szyberdach, to przekraczamy 300 tysięcy złotych. Tak jak mówię, jest drogo, a diesla nieco zabija pojemność, bo jednak powyżej 2 litrów jest wyższa akcyza, stąd też wyższa cena. Największa konkurencja dla Sorento to Skoda Kodiaq, Mazda CX-80 oraz Hyundai Santa Fe. Ten ostatni to jest mechaniczny bliźniak dla Sorento, ale na przykład nie ma w ofercie diesla w Polsce, co już jest pewnym minusem. No i wygląd też nie każdemu przypadnie do gustu. Skoda jest najtańsza z wszystkich, bo można ją kupić już od 175 tysięcy złotych, czyli o 50 tysięcy złotych taniej niż Sorento. Chociaż tu trzeba przyznać, że Sorento ma wtedy 215 koni, a Skoda 150, więc jak się porówna podobne moce, na przykład w dieslu, to różnica jest na poziomie 30-35 tysięcy złotych na korzyść Skody. No nadal sporo. No i jest jeszcze wspomniana Mazda CX-80, która ma potężne, jak na dzisiejsze standardy, silniki, gdzie mamy też na przykład 3,3 litrowego diesla o mocy 254 koni, który startuje od 281 tysięcy złotych. Drożej od Sorento, niemal o 40 tysięcy, no ale tam jest 3,3 litra. Jak widać, konkurencja nie śpi, wszystko pewnie się rozejdzie o finansowanie i ewentualne rabaty. Ale w zasadzie, poza wysoką ceną, to ciężko tu znaleźć większe wady i nowe Sorento naprawdę porządny samochód. Dostajemy duże, pakowne, wygodne auto, które do tego świetnie wygląda, sprawdza się w trasy i może mieć napęd 4x4. Cześć!